Mamy tutaj częste uruchomienia silnika, pracę w trybie przerywanym, niskie temperatury robocze oraz bardzo charakterystyczny profil jazdy miejskiej. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Na stole roboczym pojawiła się dziś przesyłka, która nie ukrywam wzbudziła moje zainteresowanie już na etapie czytania pierwszego maila. Dlaczego? Bo po raz pierwszy na kanale będziemy mieli do czynienia z olejem o ultra niskiej lepkości 0W8. I to nie w teorii, nie na podstawie kart charakterystyki czy materiałów producenta, ale w realnym scenariuszu eksploatacyjnym, w samochodzie, który jeździ codziennie w bardzo specyficznych warunkach. Próbki pochodzą z samochodu Toyota Yaris 1.5 hybryda z 2024 roku, czyli konstrukcji, która z założenia pracuje w zupełnie innych warunkach niż klasyczne jednostki spalinowe. Mamy tutaj częste uruchomienia silnika, pracę w trybie przerywanym, niskie temperatury robocze oraz bardzo charakterystyczny profil jazdy miejskiej. I to właśnie ten ostatni element jest tutaj kluczowy. Samochód użytkowany jest praktycznie wyłącznie w mieście, codzienny schemat wygląda bardzo powtarzalnie. Odcinek około 5 km, postój, powrót kolejne 5 km. I tak dzień po dniu. Do tego sporadycznie raz na około 3 tygodnie pojawia się nieco dłuższa trasa rzędu 20 km w ruchu miejskim. Czyli mamy do czynienia z klasycznym scenariuszem, który w analizie olejowej zawsze budzi jedno pytanie: czy olej jest zanieczyszczony niespalonym paliwem? I tutaj pojawia się bardzo ciekawa obserwacja od samego autora badania. Podczas pobierania próbki Marcin wyraźnie zaznaczył: w oleju wyczuwalna była woń paliwa. To jest bardzo ważny sygnał, bo jeżeli połączymy hybrydowy tryb pracy silnika, krótkie odcinki, częste rozruchy oraz bardzo niską lepkość oleju, to zaczyna się tworzyć scenariusz, który znamy już z innych analiz, ale tutaj może on wyglądać jeszcze bardziej ekstremalnie. Warto też uporządkować historię tego konkretnego egzemplarza. Samochód został zakupiony jako nowy w listopadzie 2024 roku z fabrycznym olejem 0W8. Następnie przy przebiegu 1170 km pierwsza wymiana Vasso na Toyota AFE 0W8. Przy przebiegu 3150 km kolejna wymiana ponownie na 0W8. I właśnie z tego interwału pochodzi próbka, którą dziś analizujemy. Co ciekawe, olej świeży, który trafił do badania, pochodzi z osobnej bańki, a nie z tej samej partii co olej zalany Vasso. Czyli mamy ten sam produkt, ale potencjalnie inną partię produkcyjną. Jest jeszcze jeden interesujący trop. Z dokumentacji wynika, że olej Toyota 0W8 może być powiązany technologicznie z produktami ExxonMobil, co otwiera dodatkowe pole do interpretacji wyników, szczególnie w kontekście formulacji pakietu dodatków. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się dwóm próbkom, olejowi świeżemu oraz olejowi przepracowanemu, i spróbujemy odpowiedzieć na jedno z najciekawszych pytań: jak zachowuje się olej 0W8 w realnych warunkach miejskiej eksploatacji hybrydy? Czy pojawi się typowa dla hybryd redukcja lepkości związana z paliwem? Czy może olej tej klasy zachowa się inaczej niż wszystko, co widzieliśmy do tej pory? To jest pierwszy taki przypadek na kanale. Ultra niska lepkość, hybryda i ekstremalnie krótkie odcinki. Bardzo ciekawe połączenie, zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. W tym miejscu przedstawione są dane niezbędne do identyfikacji bazy olejowej zastosowanej w analizowanym produkcie. Kluczową rolę odgrywają tu numery CAS, Chemical Abstract Service, przypisane do poszczególnych składników chemicznych oleju. Na ich podstawie można określić, do jakiej grupy baz olejowych, API od 1 do 5, należą wykorzystane komponenty. Sposób interpretacji numerów CAS oraz metoda przypisywania ich do konkretnych grup bazowych zostały szczegółowo omówione w dwóch osobnych materiałach wideo, do których linki znajdziecie w opisie filmu. Zachęcam do zapoznania się z nimi, aby lepiej zrozumieć proces identyfikacji bazy olejowej na podstawie danych z kart charakterystyki. Na ekranie wyświetla się teraz informacja, do jakiej grupy bazy olejowej,
przypisałbym analizowany olej na podstawie zidentyfikowanych składników. Jeśli w publicznie dostępnych źródłach, w szczególności na branżowych forach i portalach poświęconych analizom olejowym, znajdują się raporty z badań tego konkretnego oleju, również zostaną one w tym miejscu wyświetlone jako materiał uzupełniający. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, w tle podczerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla próbki oleju świeżego jest następująca: 24,9 w 40 stopniach oraz 5,2 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 145. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Różnica na poziomie 8% w niższej temperaturze oraz 4% w 100 stopniach Celsjusza. Zmierzone wartości są wyższe od zadeklarowanych. Zgodność w stosunku do deklaracji na umiarkowanym poziomie. Zgodność w stosunku do pomiarów kontrolnych w innym laboratorium bardzo wysoka. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 18,8 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 4,5 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 159. Liczymy zmiany procentowe. Obserwujemy około 25% spadek lepkości w 40 stopniach oraz około 14% spadek lepkości w 100 stopniach Celsjusza. Wskaźnik lepkości 9% na plusie. I tutaj trzeba się na chwilę zatrzymać, bo jak na przebieg rzędu około 1000 km jest to zmiana bardzo duża. W praktyce taki poziom redukcji lepkości zdecydowanie bardziej kojarzy się z wyraźnym zanieczyszczeniem oleju paliwem niż z normalnym, łagodnym zużyciem oleju w trakcie eksploatacji.
Tym bardziej, że mówimy o samochodzie hybrydowym, który pracuje głównie na bardzo krótkich odcinkach, z częstym uruchamianiem i wyłączaniem silnika i prawdopodobnie bez osiągania stabilnej, wysokiej temperatury oleju. To są dokładnie takie warunki, w których paliwo ma bardzo dobre warunki, żeby przedostawać się do oleju i nie zdążyć z niego odparować. Wzrost wskaźnika lepkości również dobrze wpisuje się w taki obraz, gdy olej robi się wyraźnie w cudzysłowie rzadszy, szczególnie w niższej temperaturze, a relacja zmian między 40 stopni Celsjusza i 100 stopni Celsjusza nie jest proporcjonalna, to wskaźnik lepkości potrafi właśnie pójść w górę. Czyli podsumowując, po około 1000 km nie powinniśmy oczekiwać tak dużej redukcji lepkości, jeśli olej pracowałby w warunkach spokojnych i stabilnych. Tutaj wszystko wskazuje na to, że głównym czynnikiem nie jest zużycie samego oleju, tylko warunki pracy silnika, bardzo krótkie odcinki i typowa dla hybryd tendencja do rozcieńczania oleju paliwem. To jest bardzo mocny sygnał ostrzegawczy i jednocześnie świetny przykład, że w takich układach nawet bardzo niski przebieg oleju nie musi oznaczać, że olej jest w dobrej kondycji. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu IDEA od MCU oraz testu wewnętrznego R2D w opcji z 3 bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Przeglądamy raport, prezentuje wyniki oraz komentarz do wyników, do indywidualnej analizy. Zobaczmy teraz, jakie wyniki otrzymano w oparciu o testy R2D, wyniki dla pierwszej bibuły, wyniki dla drugiej bibuły, wyniki dla trzeciej bibuły. Zapraszam do dyskusji tych wyników, na co zwracacie uwagę. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego, następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni kilka miejsc do podkreślenia. Po pierwsze, zanieczyszczenie w zakresie 3150-3600 to może być woda, zanieczyszczenie w zakresie 3000 do 3150 to może być paliwo, tym bardziej, że w zakresie 700 do 800 widzimy też dość charakterystyczne piki. Stopień nitrooksydacji podwyższony, reszta parametrów bez zastrzeżeń, adekwatna do niskiego przebiegu. Podsumowując dzisiejszy eksperyment, wskaźnik zbiorczy jest na poziomie 77%, czyli zaskakująco niski, jak na próbkę oleju po tak niewielkim przebiegu. I teraz dochodzimy do momentu, który moim zdaniem jest najciekawszy. Bo jeśli spojrzymy szerzej, nie tylko na ten jeden przypadek, ale na wszystkie dotychczasowe analizy hybryd na kanale, zaczyna się rysować pewien powtarzalny obraz. Bez względu na klasę lepkości, czy to 0W20, 0W16, czy dzisiaj 0W8, widzimy podobny kierunek zmian. Rozcieńczenie paliwem, obecność wody, spadek lepkości, przyspieszona degradacja chemiczna. Czyli pytanie nie brzmi już, czy to się dzieje, tylko co to realnie oznacza dla silnika. Bo z jednej strony mamy wyniki laboratoryjne, które pokazują wyraźne zmiany, ale z drugiej strony nie obserwujemy masowych, natychmiastowych awarii tych jednostek. Jeżeli silnik jest w stanie pracować na oleju o tak niskiej lepkości, dodatkowo rozcieńczonym paliwem, z obecnością wody, to pojawia się bardzo ciekawa hipoteza. Być może te jednostki są po prostu projektowane z ogromnym zapasem, albo granice bezpiecznego smarowania są zupełnie gdzie indziej niż intuicyjnie zakładamy. I to jest dla mnie w tym momencie kluczowe pytanie. Nie czy olej się degraduje, bo to już widzimy, tylko jak bardzo te zmiany wpływają na właściwości smarne. Bo to, co naprawdę interesuje, to nie sama lepkość,
tylko film olejowy, zdolność do separacji powierzchni, ochrona przed zużyciem. I właśnie dlatego część próbek, około 10 z podobnym poziomem zanieczyszczeń, została przekierowana do badań tribologicznych na Agiechu, żeby spróbować odpowiedzieć na to pytanie bardziej twardymi danymi, co się realnie dzieje na styku metal-metal. Bo może się okazać, że olej wygląda źle w analizie, ale nadal spełnia swoją funkcję ochronną, albo że jesteśmy bardzo blisko granicy. Z poprzedniego materiału, gdzie była konfrontacja 0W20 versus 5W30, też nie pojawiły się sygnały o zatarciach czy nagłych awariach. A przypomnę, dzisiejszy olej 0W8 po degradacji ma parametry jeszcze niższe. Dlatego temat robi się naprawdę ciekawy. Gdzie jest granica bezpiecznego smarowania? Jak dużo olej może stracić, zanim zacznie być realnym zagrożeniem? I prowokacyjnie, pół żartem, pół serio, czy możliwe, że w pewnych warunkach olej wcale nie musi być wymieniany tak często, jak zakładamy? Jestem bardzo ciekaw waszego zdania, dajcie znać w komentarzach, szczególnie osoby, które mają doświadczenia z hybrydami i bardzo lekkimi olejami, bo mam wrażenie, że do pełnego zrozumienia tego tematu jeszcze daleka droga. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!